Po premierze Tomb Raider The Angel of Darkness w 2003 roku seria znalazła się w trudnym momencie. Gra spotkała się z krytyką za problemy techniczne i niedopracowaną rozgrywkę. W efekcie marka została odebrana z studiu Core Design, a pracę nad kolejną odsłoną powierzono Crystal Dynamics, które zrestartowało kierunek serii, czego efektem było wydane w 2006 roku Tomb Raider Legend. W tym materiale kontynuujemy przybliżenie najpopularniejszej pani archeolog od momentu, gdy za serię odpowiadało Crystal Dynamics, aż po najnowsze zapowiedzi. Ja jestem Przemo z kanału Nonie i zapraszam na materiał. Tomb Raider Legend ukazał się w 2006 roku na PlayStation, Xboxa 360, PC oraz później PSP. Był to pełnoprawny restart serii i jednocześnie pierwsza odsłona tworzona przez Crystal Dynamics, po tym jak Eidos odebrało markę Core Design. Po katastrofie z The Angel of Darkness nikt już nie miał wątpliwości. Albo Lara wróci w wielkim stylu, albo Tomb Raider umrze na dobre. Crystal Dynamics zostało przejęte przez Eidos już w 1998 roku, a wybór padł na nich, ponieważ mieli już doświadczenie w tworzeniu dynamicznych gier akcji, takich jak ceniona seria Legacy of Kain Soul River. Od samego początku widać było zmianę filozofii. Legend stawiał na płynność, dynamikę i przystęp zamiast archaicznej toporności klasycznych części. Nowy silnik graficzny oferuje lepszą animację postaci, bardziej filmową kamerę i znacznie czytelniejsze sterowanie. Lara w końcu porusza się tak, jak gracz tego oczekuje, bez walki z kontrolerem. Fabuła koncentruje się wokół poszukiwania artefaktu związanego z legendą Excalibura oraz tajemniczego zniknięcia matki Lary. Historia jest bardziej osobista, spójna i prowadzona w kinowy sposób. Pojawiają się stali antagoniści, dialogi w trakcie rozgrywki i wyraźna narracja, która prowadzi gracza od początku do końca. Rozgrywka została gruntownie przebudowana, nadal eksplorujemy grobowce, rozwiązujemy zagadki i skaczemy po ruinach, ale wszystko jest szybsze i bardziej intuicyjne. Lara automatycznie łapie się krawędzi, wykonuje akrobatyczne sekwencje i korzysta z nowego gadżetu, linki magnetycznej, która otwiera zupełnie nowe możliwości projektowe. Walka została uproszczona i podporządkowana tempu gry. Jest dynamiczna, efektowna i nie przeciąża gracza. To nie jest już seria o powolnym planowaniu każdego skoku. Legend celuje w przygodową grę akcji, bliższą współczesnym standardom. Zmieniła się też sama Lara. Jest bardziej ludzka, częściej komentuje wydarzenia, ma wyraźną osobowość i emocje. Dla jednych był to krok w dobrą stronę, dla innych utrata części tajemniczości klasycznej Lary. Ale jedno jest pewne, postać znów zaczęła działać na wyobraźnię graczy. Tomb Raider Legend został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i graczy. Chwalono nową oprawę, sterowanie i odważną decyzję o restarcie serii. Sprzedaż była solidna, a co najważniejsze, marka odzyskała wiarygodność. Legend nie próbował udawać klasycznych Tomb Raiderów. Zamiast tego wyciągnął wnioski z ich błędów i dostosował serię do nowej generacji graczy. To właśnie tutaj Lara Croft po raz drugi w swojej historii została uratowana. Tym razem nie z grobowca, a z własnego kryzysu. Sukces Legends utwierdził wszystkich w przekonaniu, że jest to kierunek, którym warto iść dalej. Tomb Raider Anniversary ukazał się w 2007 roku na PC, PlayStation 2, Xboxie 360 oraz Wii. I był to projekt wyjątkowy. Nie jest kolejną częścią fabularną, lecz pełnoprawnym remake'iem pierwszego Tomb Raidera z 1996 roku. Crystal Dynamics postawiło sobie trudne zadanie. Odtworzyć legendę tak, by zadowolić weteranów i jednocześnie nie odstraszyć nowych graczy. Gra została zbudowana na silniku Tomb Raider Legend, co od razu przełożyło się na płynniejsze sterowanie, nowoczesną kamerę i bardziej filmową oprawę. Kluczowe było jednak to, że układ poziomów i duch oryginału pozostały nienaruszone. To wciąż te same grobowce, te same zagadki, ten sam rytm eksploracji, tylko podany w znacznie bardziej przystępnej formie. Fabuła ponownie opowiada historię poszukiwań artefaktu z Sion oraz konfliktu z Jacqueline Natlą, ale została lekko rozbudowana i lepiej osadzona w kanonie ery Legend. Dodano nowe przerywniki filmowe i dopracowano relacje między postaciami, dzięki czemu historia jest bardziej spójna i zrozumiała. Największe zmiany dotyczą mechaniki rozgrywki. Lara zyskała nowe ruchy, takie jak dynamiczne uniki, przeciwnatarcia oraz rozbudowaną fizykę interakcji z otoczeniem. Zagadki często wykorzystują liny, dźwignie i mechanizmy oparte na realistycznej fizyce, co daje im świeżość bez zdradzania oryginalnych założeń. Walka została usprawniona i mniej frustrująca, a starcia z bossami, w tym kultowy pojedynek z T-Rexem, przeprojektowano tak, by były bardziej widowiskowe i mniej oparte na eksploitach. Jednocześnie gra nadal nagradza cierpliwość i obserwację, a nie bezmyślnie strzelanie. Oprawa audiowizualna to wyraźny krok naprzód. Lokacje są bardziej szczegółowe, animacje płynniejsze, a muzyka inspirowana oryginalnymi motywami i podkreśla klimat odkrywania i tajemnicy. Szczególnie wersja na Xboxa 360 była chwalona za jakość grafiki. Tomb Raider Anniversary zostało bardzo dobrze przyjęte przez fanów i krytyków, chwalono je za szacunek do materiału źródłowego i umiejętne połączenie nostalgii z nowoczesnością.
Choć sprzedaż nie dorównała Legend, gra spełniła swoją rolę. Przypomniała, dlaczego pierwszy Tomb Raider był tak ważny. Anniversary to dowód na to, że remake może mieć sens, jeśli twórcy wiedzą, co w oryginale było święte, i w tym przypadku Crystal Dynamics dokładnie to zrozumiało. Tomb Raider Underworld ukazał się w 2008 roku na PC, PS3, Xboxie 360, PlayStation 2 oraz Wii i była to bezpośrednia kontynuacja Legend oraz Anniversary. Gra miała zamknąć tak zwaną trylogię legend i jednocześnie udowodnić, że Tomb Raider potrafi konkurować z największymi przygodówkami i grami akcji tamtych lat. Fabuła ponownie skupia się na osobistej historii Lara Croft i wątkach nordyckiej mitologii. Lara poszukuje legendarnego Mjolnira oraz śladów Thora, próbując jednocześnie odkryć prawdę o losie swojej matki. Historia jest bardziej mroczna, poważniejsza i momentami naprawdę ciekawa, ale bywa opowiadana chaotycznie i nierówno rozłożona w czasie. Największym założeniem Underworlda była pełna fizyczność świata. Lokacje zaprojektowano tak, aby niemal każdy element mógł reagować na ruchy Lary, wspinaczka stała się bardziej organiczna, bohaterka nie łapie się już wyłącznie podświetlonych krawędzi, lecz niemal wszystkiego, co logicznie powinno się nadawać do chwytania. Brzmi świetnie, ale w praktyce często prowadziło to do problemów z czytelnością i precyzją. Poziomy są ogromne i widowiskowe, od ruin Majów przez Morze Śródziemne, aż po mroźne lokacje inspirowane mitologią nordycką. Problem w tym, że skala często działa na niekorzyść tempa gry. Zdarzają się długie fragmenty biegania bez wyraźnego celu, a kamera nie zawsze nadąża za ambicjami projektantów. Walka pozostała dynamiczna i efektowna, ale nie została znacząco rozwinięta względem Legend. Przeciwnicy bywają powtarzalni, a strzelanie nie stanowi najmocniejszego punktu rozgrywki. Zdecydowanie lepiej wypada eksploracja i zagadki oparte na fizyce, choć i one potrafią być nieczytelne. Oprawa audiowizualna, szczególnie na Xboxie 360 i PC, stała na wysokim poziomie. Animacje, oświetlenie i detale środowiska robiły wrażenie, ale wersje na słabsze platformy były wyraźnie okrojone, co wpłynęło na ogólny odbiór gry. Tomb Raider Underworld zebrał dobre, choć nieentuzjastyczne recenzje. Chwalono ambicje i klimat, krytykowano błędy techniczne, kamerę i nierówne tempo. Sprzedaż była przyzwoita, ale niespektakularna. Underworld to gra, która chciała za dużo naraz. Miała zamknąć trylogię, pchnąć serię technologicznie do przodu i jednocześnie zachować ducha Tomb Raidera. Częściowo to się udało, ale był to też moment, w którym stało się jasne, że seria znów potrzebuje świeżego startu. I ten start nadejdzie kilka lat później, w zupełnie innej formie. Co było dalej? W 2013 roku Crystal Dynamics, wspierane przez Eidos Montreal, podjęło się odważnego zadania: zresetować serię Tomb Raider, nadając jej nowoczesne oblicze i opowiedzieć historię, skąd zaczęła się Lara Croft jako postać, którą znamy dzisiaj. Twórcy chcieli stworzyć bardziej realistyczną, ludzką wersję Lary Croft, dla której przetrwanie w ekstremalnych warunkach było kluczem do jej rozwoju jako bohaterki. Projektanci inspirowali się prawdziwymi historiami o przetrwaniu, np. katastrofami i doświadczeniami ludzi w niebezpiecznych sytuacjach, które pozwoliły im ukształtować surowy ton fabuły i mechanikę opartą na przetrwaniu. Gra przedstawia Larę jako młodą, niedoświadczoną archeolożkę, która zostaje uwięziona na tajemniczej wyspie Yamatai po katastrofie statku i musi znaleźć sposób, by przetrwać, odkryć tajemnice cywilizacji oraz zmierzyć się z narastającym niebezpieczeństwem. Nowy model, walka i przetrwania, zamiast czysto eksploracyjnego podejścia klasycznych Tomb Raiderów. Dynamiczne quick time eventy, środowiskowe zagrożenia i elementy RPG, jak na przykład rozwój postaci. Mniej liniowości niż we wcześniejszych częściach, ale więcej mocno reżyserowanych sekwencji. Gra została bardzo dobrze oceniona przez krytyków, chwalono atmosferę, narrację, oprawę graficzną oraz nowy charakter Lary Croft. Wielu graczy doceniało emocjonalne podejście do postaci i świeże podejście do znanej bohaterki, choć niektórzy fani klasyki byli podzieleni co do nowego stylu gry. Prywatnie mogę podpisać się pod tezą, że Tomb Raider z 2013 roku jest dobrą grą, ale niekoniecznie jest dobrym Tomb Raiderem. I raczej wielu graczy miało podobne zdanie o nim. Po zakończeniu prac nad grą od razu przystąpiono na bezpośrednim sequelem o nazwie Rise of the Tomb Raider. Twórcy chcieli pokazać, jak Lara rozwija się w archeologa-odkrywcę, nie tylko walczącego o przetrwanie. Scenariusz współtworzyła Ryana Pratchett, która pracowała nad pierwszym rebootem i rozwijała postać Lary w bardziej dojrzałą wersję. Zespół czerpał inspiracje filmowe, np. Rambo i Terminator 2, aby wzmocnić atmosferę akcji, walki o przetrwanie i imersywne momenty. Akcja gry rozgrywa się niedługo po wydarzeniach z rebootu z 2013 roku. Lara Croft zmaga się z konsekwencjami swoich wcześniejszych doświadczeń, zarówno psychicznymi, jak i wizerunkowymi. Świat naukowy podważa jej relacje z wydarzeń na wyspie Yamatai, co sprawia, że bohaterka obsesyjnie próbuje udowodnić, że nadnaturalne zjawiska, których była świadkiem, mają realne podstawy. Centralnym punktem fabuły staje się dziedzictwo jej ojca Richarda Crofta,
który przed śmiercią badał legendę o proroku z Bizancjum, mającym odnaleźć tajemnicę nieśmiertelności. Lara postanawia kontynuować jego badania i wyrusza tropem wskazówek prowadzącym najpierw na Bliski Wschód, a następnie na Syberię. Tam trafia na ślad zaginionego miasta Kitezy, miejsca owianego mitem i religijną symboliką. Na miejscu okazuje się, że nie jest jedyną osobą poszukującą artefaktu związanego z legendą proroka. W grze pojawia się organizacja Trinity, potężne paramilitarne ugrupowanie działające w cieniu światowych wydarzeń, którego celem jest przejęcie i wykorzystanie starożytnej mocy. Konflikt między Larą a Trinity stanowi główną oś fabularną gry. Zmiany w mechanikach względem poprzedniczki to rozszerzony system rozwoju umiejętności i craftingu, który można wykorzystać w walce i eksploracji, oraz większy nacisk na rozbudowane grobowce, większe łamigłówki i bardziej zróżnicowane środowiska niż w grze z 2013 roku. Gra została ogólnie bardzo dobrze przyjęta, chwalono ewolucję mechanik, narrację i atmosferę. Wielu graczy uznało ją za udaną kontynuację rebootu i naturalne rozwinięcie postaci Lary. Ostatnia część trylogii Shadow of the Tomb Raider była prawdopodobnie największą produkcją, z jaką działało Eidos pod kątem budżetu. Zespół inspirował się kulturami i mitologiami prekolumbijskimi, jak Majowie, Aztekowie, Inkowie, przy projektowaniu świata i fabuły. Gra ponownie kontynuuje historię Lary, która teraz stoi przed konsekwencjami własnych działań i podejmuje się nowych, znacznie trudniejszych wyzwań. Rozbudowane mechaniki nurkowania i wspinaczki, w tym nowe elementy jak opadanie na linię i głębsze wykorzystanie środowiska. Większy nacisk na strzelanie i taktyczne podejście. Tytuł otrzymał generalnie pozytywne recenzje od krytyków, zwłaszcza za oprawę graficzną, projekty poziomów i montaż narracyjny. Odbiór graczy był zróżnicowany. Wielu chwaliło doświadczenie jako zamknięcie trylogii, inni krytykowali niektóre mechaniki jako mniej satysfakcjonujące. Na gali The Game Awards 2025 Crystal Dynamics wraz z Amazon Game Studios lecz dwóch gier z Larą Croft, które otwierają zupełnie nowy rozdział w historii serii. To był moment, na który fani czekali prawie dekadę. Pierwsze ogłoszenie dotyczyło Tomb Raider Legend of Atlantis. To reimagining, czyli nowa interpretacja pierwszej części z 1996 roku. Nie jest to prosty remaster czy stary kod z nowymi teksturami, ale nowoczesna gra oparta na Unreal Engine 5, która ma oddać ducha klasycznej Lary, ale w formie, jakiej oczekujemy w 2026 roku. Gra zabiera nas z powrotem do tropików, ruin Atlantydy i poszukiwania fragmentów artefaktu Season, ale w nowej oprawie, nowych mechanikach i nową narracją, która szanuje oryginał, lecz opowiada go świeżym głosem. To zapowiedź, która ma przygotować grunt pod nową erę marki. Projekt ma trafić na PS5, Xbox Series XS i PC-ta w 2026 roku. A nową Larę ponownie podkłada głos Alix Wilton-Regan, aktorki znanej z wielu dużych produkcji. Drugim uderzeniem był Tomb Raider Catalyst, nowa pełnoprawna odsłona zapowiedziana na 2027 rok. To gra, która, jak sugerują twórcy, rozpoczyna kolejny dużej skali rozdział w historii Lary Croft. Po rebootowej trylogii z lat 2013-2018 akcja ma toczyć się m.in. w północnych Indiach, a gameplay ma być o wiele większy i bardziej rozbudowany niż cokolwiek, co widzieliśmy wcześniej. Zapowiada się świat większy niż w poprzednich grach, więcej tajemnic, więcej eksploracji i więcej tego zaufani kochają tę serię. Starożytne ruiny, niebezpieczne pułapki i epickie przygody. To, co pokazano na Game Awards, jasno mówi. Seria nie umarła, tylko się odradza. Po wielu latach gry wracają do korzeni, ale nie w stylu nostalgicznej kopii. Łączą one klasykę z nowoczesnym podejściem. Legacy of Atlantis oddaje hołd temu, od czego wszystko się zaczęło, a Catalyst ma być spojrzeniem w przyszłość, większym, bardziej ambitnym i skierowanym dla nowej generacji graczy. Dla fanów to najlepsza możliwa wiadomość. Marka Tomb Raider ma plan i konkretną wizję przyszłości. A to, co było zapowiadane jako kolejne remake'i i części, zamienia się w dużą, spójną strategię rozwoju. Jeśli chcecie nadrobić któregoś z Tomb Raiderów, wpadnijcie do partnera kanału, czyli Instant Gaming, gdzie te gry są całkiem nieźle przecenione. Każdy zakup z naszego linku wspiera rozwój naszego kanału. Tyle ode mnie, dzięki za oglądanie do końca. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.